Która to jest? 21:37 niedziela. Cześć Emil. Cześć, wiecie. Emil, co się stało? No, stało się dużo w ostatnim tygodniu, w ostatnich godzinach. No okradli mnie, nie tylko mnie. A czekaj, od początku, nie? Parę dni temu pojechałeś odebrać motocykl. Tak, Beta. dokładnie. Tak. Przesiadłeś się na ten motocykl. Tak, dokładnie. Wcześniej byłeś na testach. Tak, Wiadomo, że decyzja nie jest łatwa, przesiąść się z jednej marki na drugą. dokładnie. No i pojechałeś gdzieś tam koło Warszawy, do Elbląga. Tak, dokładnie. Do Elbląga, nie? Odebrać ten motocykl. Dokładnie. Rozumiem, że wcześniej były testy i było wszystko w porządku, nie? Tak. No i co dalej? No i aktualnie poleciałem jeszcze raz do Elbląga przetestować już ostatecznie motocykl. Mhm. I wtedy podjąć... A jechałeś sam, przepraszam? Tak. Sam. I wtedy już podjąłem decyzję na 100%, czy wchodzimy w betę, czy zostajemy na KTM. No i miałem dzień testów, korzystałem go pozytywnie, no i klamka zapadła, wchodzimy w betę. No to super, no to nic się tylko cieszyć, wiesz, znalazł się ktoś dobry, kto jakby cię wiesz, no przekonał do tego i dał przede wszystkim motocykl, nie? Dał, czy tam wypożyczył, mniejsza z tym, nieważne. Dokładnie. No i wracasz chyba szczęśliwy do domu, rozumiem, nie? No bo to taka informacja, motocykl siadł, no to rura. Dokładnie. No i? Na powrocie to już był też dzień jazdy, więc zmęczenie też je w górę. Droga też robi swoje. Przed Warszawą zrobiłem sobie, można powiedzieć, stwierdziłem, że robię odpoczynek, po prostu muszę, żeby po prostu przespać się i znalazłem nocleg, dokładnie hotel. No i po prostu... No, poszedłeś spać i rano się budzisz. Dokładnie, zajechałem w sumie dokładnie na godzinę, gdzieś po około 11 godziny. Wszystko tam opłaciłem, wziąłem tam wszystkie dane, dałem do 11 w nocy, tak? Tak, dokładnie. Położyłem się spać, no i zaplanowałem sobie po prostu, że punkt przed 5 staję, punkt 5 wyjeżdżam. No i na drugi dzień, żeby do Leszka Drogosza dojechać po prostu na zmianę zawieszenia. No i co? No i budzę się, wstaję, biorę prysznic, wychodzę, odbieram jeszcze papiery tam od tej recepcji. No i wychodzę, no i po prostu patrzę, gdzie był bus i no po prostu go nie ma. Ja znam to uczucie, bo mi też buchnęli samochód z niedowierzaniem. Człowiek patrzy w ten punkt i się zastanawia przez chwilę, czy zaparkował w tym miejscu, czy może w innym, nie? Dokładnie. I podchodzę i patrzę, nie ma tego samochodu, obracam się, czy to faktycznie było to miejsce, ale no to było jednak to miejsce. No i co teraz robić? No, idę do recepcji. Ale to już dotarło do ciebie, że już zginął, czy może, że ci przeparkowali? Może pierwsza myśl taka, że po prostu może faktycznie przeparkowali, może coś ma ten wspólnego właściciel. Pytam się go po prostu, gdzie jest mój samochód. Co nie? A on do mnie, nie ma go? Niemożliwe, co nie? I idziemy sprawdzić, szukaj, wiesz, po prostu... No dobra, szukacie, no i... Szukamy po tym parkingu tego samochodu, jeszcze wziął latarkę. No i od razu mówi, że po prostu włamanie było, co nie? Bo były po prostu dwie bramy wjazdowe. Znaczy była jedna brama wjazdowa, druga tak jakby wyjazdowa, ale nieczynna, co nie? I od razu do tej bramy podeszliśmy, patrzymy, otwarta brama jest. No i co, telefon na policję? To dokładnie, telefon na policję, czekanie, policja przyjechała. Wezwanie pospisywali, wszystkie dokumenty, wszystko, później dzwonienie do bodajże tam do tej innej grupy ludzi po prostu. Którzy się zajmują czymś takim. Dokładnie. Policja odjechała, ja dostałem z nimi, wszystko spisywaliśmy, całe notatki, chwilę to zeszło wszystko i co robić dalej. Ale wiesz co, myśli mnie twoje wtedy, znaczy nie myśli wtedy twoje, tylko interesują mnie twoje myśli, co sobie wtedy myślałeś? Znaczy wtedy jak już dotarło do mnie? Czy... No, jak dotarło, że po prostu nie ma tego. Co robić teraz i gdzie dzwonić? A jakie inne jeszcze myśli?
licznik już w głowie zaczął liczyć wszystko pewnie, co? No gdzie jest samochód, nie? Gdzie to wszystko, kto to zrobił i w ogóle... No. Miałeś jakąś nadzieję wtedy? Że coś znajdziesz? Że odnajdziesz? Że policja szybko znajdzie? No jeszcze był ten drugi parking, można powiedzieć, co jeszcze szukaliśmy. I mi się sobie tak świeci tą latarką, tak się odbija, taki jaskrawy jakiś kolor. Mi się sobie, kurde, może akurat faktycznie może coś tu jest, nie? Jakaś taka nadzieja, ale to nie to. Szukałeś tam jeszcze gdzieś? Jeździłeś, nie wiem, bo twój kolega przyjechał, no on teraz siedzi w samochodzie, nie będziemy go budzić, bo jest zmęczony, Paweł. Szukaliście jeszcze gdzieś, nie wiem, jakieś ulotki, jakieś coś, nie wiem, no, czy coś robiliście w tym kierunku? Znaczy wtedy co policja była? No, nie już następnego dnia, wiesz, dzisiaj, nie? Tak. Próbowaliśmy jeszcze, bo w sumie kolega właśnie, Paweł do mnie przyjechał i po prostu szukaliśmy w tym, na obrębie 15 km. Jeździliśmy, ale naprawdę to jest taki obszar, że lepiej to by było, myślę, że jakby to był zabudowany teren, a tu jest tyle dróg, to jest tak jakby szukanie igły z stogu siana. No tak. Tyle dróg, tyle tych shop tam jest takich, że po prostu no nie prześwietli tego, czy po prostu w tej shopie, czy w tej coś tam jest, po prostu no nie widzisz tego po prostu. Nie sposób, no. Słuchajcie, Emil tak naprawdę zadzwonił dzisiaj do mnie i prosił mnie, po prostu prosił mnie, żeby tutaj przyjechać, bo no wszyscy w świecie enduro jakby wiedzą, co się stało i to nie jest jakaś ściema tutaj, że właśnie Emilowi ukradziono to wszystko. No ja cię zaraz zapytam, co ci tak naprawdę ukradziono i prosił mnie telefonicznie, no my jesteśmy znamy się już tyle lat, 4 lata chyba się znamy i prosił mnie Emil, żeby przyjechać i po prostu przed kamerą podziękować wszystkim tym ludziom. Emil, komu chciałeś podziękować? Przede wszystkim moim sponsorom, którzy są ze mną nawet po takiej tragedii, po takim nieszczęściu, tak. Dokładnie. Ale również tym wszystkim, ludziom po prostu, co za samo udostępnienie tego wszystkiego, bo odzew był bardzo, bardzo duży. Jestem z tym bardzo zdziwiony. No ja ci tutaj, wiesz, przerwę i widziałem, co się dzieje jakby w internecie i ktoś do mnie napisał, że no to jest, wiesz, aż mi dreszcze przechodzą, że to jest bardzo miłe właśnie ze strony wszystkich ludzi, którzy się interesują i pasjonują enduro, bo przecież nie każdy cię zna, że tych udostępnień i tego wszystkiego było ponad 10 000, nie? Także no bardzo, bardzo dużo. Dokładnie. Czy coś jeszcze chciałeś podziękować no, sponsorom i tym wszystkim ludziom? To przede wszystkim, że jesteście, że po prostu można na was liczyć nawet w takiej sytuacji po prostu i że jesteście po prostu. Emil, ustalmy fakty. Wiesz co, no nie tobie pierwszemu wielu ludziom ukradziono motocykl, ale tobie co ukradziono? Można powiedzieć, że dom na kołach. Można powiedzieć tak, bo... Co w tym busie było? Czy ten bus był twój? Bo to był żółty bus, tak? Tak, dokładnie. On był charakterystyczny, bo naprawdę czy jechałem w nocy, czy w dzień u siebie, to nawet jak mnie kolega gdzieś zobaczył albo coś, to po prostu dzwonił do mnie, gdzie ty jedziesz, co nie? Czyli ukradziono ci busa, raz. Dokładnie. Który był twój? Bus był kolegi. Czyli nie twój? Nie, dokładnie. A co w tym busie? No, w tym busie był tak, drugi motocykl KTM. To był kolegi właśnie motocykl. Czyli nie twój? Dokładnie, nie mój motocykl. Ale to po co go miałeś Ja tam? go po prostu wziąłem, bo po prostu obiecałem koledze, że pomogę mu zrobić z tym motocyklem, co nie? Ale złożyło się, że mam wyjazd po prostu czasowo. Został na samochodzie. Dokładnie, jechałem pustym busem, myślę 2 motocykle zmieszczą się, jakbym czasami weszedł w tą betę, co nie? Tak jest. Ale będę miał czas tam, żeby z tym motocyklem też zrobić, bo... Czyli tak naprawdę chciałeś koledze pomóc. Dokładnie. I wziąłeś ten motocykl. Dokładnie, żeby mu naprawić, żeby na przykład jak już przyjadę... Przepraszam, bo się śmieję, ale w tej tragedii no, czasami bywają śmieszne sytuacje. Dokładnie. Czyli ukradziono ci busa, motocykl od kolegi. Części do tego motocykla. Tak, co jeszcze? Plus do tego części do bety. Do bety, czyli zawieszenie kompletne. Części, ale jeszcze odnośnie plastiki, to wszystkie takie akcesoria po prostu, co miałem. No, tą nową betę rozumiem też. Dokładnie, nowy motocykl po prostu, który
Sylwek Jędrzejczyk, który po prostu miał do dyspozycji od Beta Polska zawieszenie. Był w stanie mi to zawieszenie pożyczyć, swoje przednie. Czyli można powiedzieć, jeśli ja dobrze rozumiem, Emil, w tym samochodzie, i jak również sam samochód, były rzeczy, które to nic nie było twojego, a ludzie po prostu z dobrego serca Dokładnie. ci albo użyczyli, albo pożyczyli, albo dali, żebyś jeździł. Nie? Dokładnie. Możliwości były. I teraz się skończyło. Teraz się narobiło trochę. Słuchajcie, ja Emila, tak jak wspomniałem wcześniej, znam od 3-4 lat i tak mówię od 3-4, bo na filmach od 3, a tak naprawdę od 4, bo pamiętam jeszcze te pierwsze twoje tutaj przyjazdy z Rafałem Luberdą na Szereku, nie? Pamiętam twoje starty w Super Enduro na Szreku. Ciężko ci było po prostu. Chcę powiedzieć, bo się troszkę zapętliłem, że Emil po prostu przez te 3-4 lata, jak go widzę, walczy, nie? Ale to nie chodzi mi tutaj o taką walkę na torze, bo dla mnie to nie jest bohaterstwo, nie? Dla mnie się liczy taka walka życiowa, bo nie pochodzisz z zamożnych rodzin, wiem o tym, i po prostu walczysz. Każdy dzień to jest walką, zdobywanie pieniędzy na sport, na utrzymanie się i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, może ja jestem w błędzie, może jestem naiwny, mówię teraz tutaj do wszystkich, ale wydaje mi się, że jeśli było 10 czy 11 tysięcy, nieważne, tyle osób, które cię wspomagają. Tak jak powiedziałem, może jestem naiwnym. Zróbmy coś chociaż raz po to, żeby, i nie mówię tutaj, wiesz, z takim fałszem. Nie mówię, zróbmy coś dla Emila, tylko zróbmy coś dla polskiego sportu, dla enduro. Zróbmy coś, żeby ten chłopak nas reprezentował na zawodach. Zróbmy coś, żeby pokazać, jak duża siła jest w ludzkich sercach. Ja myślę, że można liczyć na ludzi, którzy są fanami enduro i nie będę tutaj podliczał kosztów, które i straty, jaką wiesz, poniosłeś, ale tak szybko licząc, to tu jeden motocykl 30, tu drugi 20, może też 30, to 60, bus 20, 30, 90, zawieszenie, cały twój strój, nie masz nic. Masz kurtkę, dżinsy i to jest twoje są atrybuty. Twoje atrybuty rajdera. Zróbmy coś, a moim zdaniem nasi widzowie wiedzą, co trzeba zrobić. Co, Emil, to wszystko chyba, nie? Myślę, że więcej nie będziemy tutaj nic mówić, chyba, że sam chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. Jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w to, co mnie po prostu spotkało i za wasz odzew. Za wspieranie cię na duchu też. Dokładnie, za pozytywne komentarze, za wszystkie pozytywne rzeczy po prostu, które to podnosi też na duchu. SMS-y, telefony po prostu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja ci również dziękuję. Zaufaj ludziom, bo ludzie są dobrzy. Ty się nie poddawaj, bo jesteś jeszcze młodym facetem i całe życie przed tobą. I myślę, że w ten sposób zakończymy tą krótką rozmowę przed kamerą, bo późno jest. Trzymajcie się. Hej. Cold bones. Yeah, that's my love. She